Cześć, z tej strony oczywiście Drobniak, zapraszam Was na wywiad z Kamsem. Jest to druga okazja, kiedy mamy razem okazję porozmawiać. Jest mi bardzo miło, niezmiernie, po raz kolejny. Cześć Kams. Cześć, siemanko, mi też jest miło móc z Tobą po raz kolejny porozmawiać i mam nadzieję, że nie ostatni. Też mam taką nadzieję. Mam przygotowane dla Ciebie, właściwie nie tyle ja mam przygotowane, co zostałem dla Ciebie 27 pytań na różne tematy. Miałem okazję chwileczkę zerknąć, co tutaj jest ciekawego. Część pytań jest naprawdę fajna i nie mogę czekać, aż je zadam. Ja również nie mogę się doczekać, jestem ciekawy, co tam przygotowaliście. No dobra, to w takim razie lecimy. Pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe. Jaka jest Twoja gwintowa rutyna w sezonach kompetytywnych? Na pewno zanim przysiądę na dłuższą sesję, bo jak pewnie większość ludzi wie, ja mam długie sesje grania w gwinta, no to musi być jakaś kawka, jakaś muzyka zawsze towarzyszy mi, no bo bez tego bym myślę nie dał rady tyle wysiedzieć. A poza tym nie mam jakiejś takiej rutyny, też nie mam określonych godzin grania. Często jest tak, że kiedy mnie nachodzi ochota, to wtedy sobie siadam i potrafię siedzieć 6-7 godzin. I tych kaw, w zależności też od tego, jaki to jest moment sezonu, która to jest godzina, ale zdarza się wypić nawet 4-5. A tak z ciekawości dodatkowe takie pytanko z mojej strony. Lepiej się gra wieczorem czy o porannych godzinach? O nie, mi akurat zdecydowanie lepiej się gra wieczorem i nie wiem, czy wpływ na to ma po prostu to, że wtedy może gracze są trochę słabsi, czy też jest coś takiego, że często te wieczorne takie rozmowy są zawsze dłuższe, żywsze i ciekawsze i mam wrażenie, że wtedy po prostu mózg trochę inaczej pracuje i tak samo jest z graniem, że gra się po prostu lepiej wtedy, kiedy się ściemia. Okej, jasne. Drugie moje pytanko. Wszyscy dobrze wiemy, że często do turniejów przygotowujesz się ze swoim bratem, Zoltanem 334. No i mam do Ciebie pytanko. Kto według Ciebie jest lepszym graczem? Ty czy on? No, myślę, że muszę ostrzejsze. powiedzieć, że ja jestem lepszym graczem, chociaż muszę przyznać, że jak gramy przeciwko sobie na turniejach, no to z różnym skutkiem. Czasami ja wygrywam, czasami on wygrywa. Wydaje mi się, że ja jestem lepszym graczem, aczkolwiek gdyby on włożył w to tyle czasu, ile ja włożyłem, to myślę, że przeskoczyłby mnie i byłby jeszcze lepszy. On tylko raz spróbował zagrać w kompetytywnym sezonie taki tryhard, i wtedy pamiętam, że zajął chyba 3. miejsce w kwalifikacjach, a brał udział w tylko jednych, więc myślę, że to jest fajny wynik. Namawiałem go, żeby próbował więcej, ale on nie ma za bardzo czasu, żeby przysiąść i też to jest moim zdaniem ogromna jego umiejętność, że gra bardzo mało ladera wszystkiego i gra dużo w turniejach społecznościowych. Dalej je bierze ode mnie i zawsze chce jakichś wskazówek. Ja mu ich udzielam i on później potrafi idealnie wszystko odwzorować to, co starałem mu się przekazać. Okej. I teraz trzecie pytanko też właśnie związane z tym drugim. Jak Ci poszły przygotowania do Mastersów i z kim się przygotowywałeś poza swoim bratem? No to przygotowania myślę, że jak zawsze do Mastersa poszły mi bardzo dobrze, zawsze się do tego najbardziej przykładam i przygotowywałem się z Fireballem. Okej. Dobra, teraz wchodzimy na drugą kartkę, bo wyjątkowo wydrukowałem sobie wszystkie pytania. Patrząc na wszystkich graczy, którzy skończyli swoją karierę w gwincie, od kiedy grasz, to kogo brakuje Ci najbardziej? Pewnie teraz może część społeczności już tego gracza nie pamięta. Jest to gracz, który grał w becie. Nie wiem, czy po wyjściu Homecominga jeszcze brał udział w jakichś turniejach. Kacper 322, bodajże chyba tak, 322. Miałem przyjemność poznać go osobiście, jak były jeszcze turnieje stacjonarne w Warszawie, jest to naprawdę fajny gościu. No szkoda, że skończył. Mam nadzieję, że prywatnie mu się wszystko dobrze wiedzie. Okej. Szczerze nawet ja nie pamiętam tego gracza, a też jestem już od okresu bety, więc to już jest naprawdę dosyć spory kawałek czasu. Mhm. E, No o- minęło dużo. On był chyba na 2 turniejach albo 3 i to były jeszcze wszystkie stacjonarne. To było Okej. przed tym I okresem covidowym. chciałbym się Ciebie podpytać jeszcze, z kim chciałbyś zmierzyć się najbardziej w finale? Możemy to rozbić to pytanko trochę na dwie części. Z jednej strony z tych osób, które rzeczywiście są w tym turnieju, się zakwalifikowały, ale także tak ogólnie ze wszystkich graczy, których znasz, czy też osób z Gwinta. No to z tych graczy, których nie ma, no to nawiążę do poprzedniego Twojego pytania, do poprzedniej mojej odpowiedzi. Chciałbym zmierzyć się z Kasprem.
Jak wiemy, jest to niemożliwe, bo Kacper już skończył grać w Gwinta, no i nie zakwalifikował się na tego Mastersa. A z tych osób, które są, no to na pewno chciałbym zrobić polski finał i znowu mieć polskiego mistrza świata. Do tej pory Pajabol jest mistrzem i 2 Niemców. Coleman i Cybers. Więc liczę, że teraz dołączy kolejny Polak. No mam nadzieję, że będę to ja, ale jeżeli inny, to też się będę cieszył. Jasne. Okej. Czy nazwałbyś kogoś swoim takim gwintowym Nemesis? W tym momencie takiego nie mam, ale miałem w becie. Potrafiłem wygrywać ze wszystkimi na laderze, a był jeden gracz, z którym miałem ogromne problemy. Tam był jeszcze, nie wiem czy pamiętasz, ten Gwentap, ten tracker. Było. Tak. I on było. statystyki pokazywał. No to ja na Adzikowa to miałem jakieś chyba 3-30. No nie potrafiłem Wow. wygrywać z tym graczem. Na Colemana tam miałem chyba nawet 6-1. Na Tailbota miałem też coś zbliżony. Natomiast na Adzika miałem przerażająco niski współczynnik zwycięstw. Okej. I mam teraz kolejne pytanko. No tutaj wiem, że twój brat no to wie o twojej karierze, ale czy ogólnie twoja rodzina wie o twojej karierze gwintowej? A jeżeli tak, to czy cię w niej wspiera? Tak. Tutaj właśnie wszyscy mnie bardzo wspierają. I też, może to jest dobry moment, żeby podziękować mojej mamie, która mnie chyba najbardziej w tym wszystkim wspiera. Więc tak, wiedzą, pomagają jak mogą i wspierają. Okej, to też przyłączamy się do tych podziękowań. Dziękujemy mamie Kamsa, że wspiera tak dobrego gracza. Okej, to na ostatnim Openie zobaczyliśmy Kamsa w najwyższej formie. Czy uważasz, że możesz przeskoczyć ten poziom, no i zostać mistrzem świata? Chociaż no usłyszałem tak, że jak najbardziej jesteś gotów na to, żeby to zrobić. Na ostatnim Openie jeszcze to nie był mój najwyższy poziom. Czy Mam nadzieję, że uda mi się udowodnić to i pokazać na tym Mastersie. No i że uda mi się zostać tym mistrzem świata. Wielokrotnie miałem nawet lepsze gry niż... wynik był najlepszy na poprzednim Openie, bo przegrałem 3-2 na Truskiego. Te wszystkie gry były mega bliskie. Tam popełniłem błąd przy wyniku 2-2 i mogło to się skończyć 3-2 dla mnie, gdybym zagrał perfekcyjnie. Natomiast myślę, że najlepszy turniej, jak do tej pory, to zagrałem na Mastersie drugim. Tam grałem na Gravesza. Uważam, że wtedy zagraliśmy pełną BO5, przegrałem to 2-3, ale uważam, jak później oglądałem kilkukrotnie swoje mecze, analizowałem, wyciągałem jakieś wnioski, no to tam zagrałem chyba najlepszy mecz w jakimkolwiek turnieju. Tam po prostu było trochę pecha, no i Gravesz też zagrał super serię. No uważam, że na drugim Mastersie zagram najlepiej, ale mam nadzieję, że teraz przynajmniej zbliżę się do tego poziomu albo znowu nam się zagrać perfekcyjnie. Okej, świetnie. Mam teraz jeszcze kolejny właśnie związany z przyszłością. Czy planujesz grać w kolejnym sezonie w takim stopniu jak do tej pory i dalej walczyć o najwyższe tytuły? Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek też nie wiem, co się wydarzy na tym Mastersie. Nie wiem, jak się będę czuł po tym Mastersie, bo też często porażki takie, często wsiadają na psychę. I może jeżeli tutaj znowu przegram przez jakiś swój głupi błąd, gdzie będę miał wygraną serię czy coś takiego, to może wtedy się zastanowię i stwierdzę, że to jednak nie jest dla mnie. Na ten moment odpowiem, że tak będę grał. Okej, świetnie. Bardzo mnie cieszy ta informacja. No właśnie, to też wracam do tego, o czym mówiliśmy, że będę miał jeszcze okazję z tobą porozmawiać. Okej, i chciałem się też podpytać, czy jest w Gwincie jakikolwiek deck, który mógłbyś nazwać takim swoim pilem, takim autorskim deckiem, który to ty stworzyłeś, a wszyscy inni od ciebie znettekowali? Nie, ja nigdy nie byłem dobrym deck builderem i nigdy nie było czegoś takiego, że weszła aktualizacja, ja włączyłem grę i ze stanu zerowego, surowego od zera zbudowałem jakąś talię. No to czegoś takiego nie było. Często brałem jakieś talie, zmieniałem 2, 3, 4 karty, no ale nie nazwałbym tego autorskim, tylko bardziej dostosowywałem deck pod swoje preferencje, ale nigdy nie było chyba żadnej talii, przynajmniej nie pamiętam, którą bym zbudował od zera. Okej, jasne. I też mam pytanko, bo też wspominałeś o tym, że gdyby ci nie wyszło, to może być taka sytuacja, gdzie pomyślisz, że gwint nie jest dla ciebie. No i właśnie, co gdyby w sytuacji, gdyby nie było gwinta, czy chciałbyś spróbować swoich sił w innej karciance jako taki profesjonalny gracz? Gwint jest jedyną karcianką, w którą grałem kiedykolwiek. Nie grałem w żadną karciankę
przed Gwintem, nie gram też w inne karcianki, tak jak większość graczy łączy, że tam grają w tą nową, co teraz wyszła. Jeszcze wcześniej była nowa karcianka i też część graczy próbowała grać i w to i w to. Ja jestem wierny Gwintowi, ja tylko w Gwinta gram. Nigdy nie mówię nigdy, bo być może kiedy Gwint się skończy, albo kiedy ja poczuję wypalenie w Gwincie, ale będę chciał dalej czuć te rywalizacje, starać się być w czymś najlepszy, może spróbuję jakiejś innej karcianki. Na ten moment zostaję przy Gwincie i chyba nawet, okej, zostawmy tak tę odpowiedź, no bo nie wiem. Czyli rozumiem, nawet nie ma takiej karcianki, o której byś pomyślał, że może bym jednak chciał spróbować swoich sił, tylko na razie jest Gwint i ewentualnie coś jeszcze w przyszłości, gdyby się pojawiło i ten Gwint cię zmęczył. Okej. No i teraz pytanie chyba, które mnie najbardziej ciekawi i często gdzieś podczas kastowania o tym mówię. Jak sobie radzisz ze stresem i co myślisz w momencie, kiedy przegrywasz 0-2 i wiesz, że no musisz teraz wygrać? Wydaje mi się, że ja mam trochę. Z tym stresem u mnie jest tak, że ja dużo bardziej stresuję się w momencie, w którym, nie wiem, wygrywam 1-0, mam jakiś dobry matchup, mogę sobie zrobić 2-0, albo prowadzę 2-0 i wystarczy postawić tę kropkę nad i, to wtedy ten stres u mnie, mam wrażenie, się robi dużo większy, że ta presja tego, że mogę to wygrać, że mam wygrany mecz, nagle może zaczyna mnie przerastać i robię jakieś głupie błędy. W momencie, w którym przegrywam 0-2, mam wrażenie, że zaczynam grać dużo lepiej niż grałem do momentu tego 0-2. Że wiem, że już jestem pod ścianą, nie mogę popełnić błędu, nie mam nic do stracenia, że teraz ja tylko mogę, a przeciwnik musi i wtedy mi wychodzi dużo lepiej. Więc myślę, że u mnie ten stres jest większy podczas początku meczu niż właśnie on później stopniowo maleje, a przy wyniku 0-2 już jest bardzo mały. Okej, jasne. A którą metę nazwałbyś swoją ulubioną? Który sezon taki, która meta była dla ciebie taka, że no to było to? Która by nazwę swoją ulubioną? Pewnie jak przytoczę teraz tę metę, a nagle ta meta byłaby możliwość ją przywrócić, wrócilibyśmy do tej mety, to bym jej nienawidził i chciał, żeby ją zmienili. Ale trochę tęsknię za tą metą, w którym były takie midrange deki. Był ten Skelligijski taki midrange z Radeją, było NR z Radeją. Chciałbym sobie zagrać w tej mecie. Trochę wtedy też tym Skellige wbiłem chyba swoje pierwsze 2,720. To był mój najwyższy wynik na jednej frakcji w całej mojej karierze. Później teraz jakoś niedawno udało mi się przebić Nilfgaardem, tam chyba 750 albo jeszcze może wyżej. No ale to było takie pierwsze powyżej 700, więc też może taka nostalgia jest z tym związana i chciałbym z powrotem wrócić do tamtej mety, gdzie te dalej były silne. Okej, jasne. Ale to też pytanko takie hipotetyczne, kolejne. Czy jest jakiś gracz, którego nie ma na tych tegorocznych Mastersach, a chciałbyś go zobaczyć z tych osób, które gdzieś tam się nie zakwalifikowały na innych turniejach, a uważasz, że one zasługiwały na to, tylko tam gdzieś niewiele brakło? No to pewnie tutaj moja odpowiedź będzie oczywista. No brakuje Pajabola. Jest to mistrz świata. Już niby oddał tytuł Cyberzowi i teraz nie ma szansy go odzyskać. Był bardzo blisko. Uważam, że był jednym z, myślę, że spokojnie top 3 najlepszych graczy w tym roku. Zresztą pokazał dominację w Crown Pointsach, gdzie pewnie 12 gracza być może miał podwójną ilość. Teraz rzucam jakieś takie liczby, ale myślę, że niewiele, nie sprawdzałem tego w żaden sposób, nie weryfikowałem, ale myślę, że niewiele się mylę, że no miał ogromną przewagę i być może ostatnia osoba z listy Crown Pointsów, która grała w play-inach, miała dwukrotnie mniej tych Crown Pointsów niż Pajabol, więc no na pewno jego brakuje. Jasne. Chciałem też się podpytać, jaką postać z Wiedźmińskiego Uniwersum chciałbyś zobaczyć w Gwincie? Kogo uważasz, że brakuje? No tu nie jestem To jest specjalistą. ciężkie pytanie, też tak jak teraz sobie na to próbowałem pomyśleć, to tych kart jest naprawdę cała masa. No te kluczowe postacie chyba już są. Okej, wiem. Brakuje jednej. Dagona. O tak, rzeczywiście, Dagon. Dagon, który chyba już dużo razy było słychać o tym, że wraca, w sensie takie plotki Że się gdzieś... powrót, że Tak. dodatek będzie pod niego, a wciąż go nie ma. Tak, no może wkrótce, może gdzieś tam się w końcu A pojawi. może teraz na Mastersie się dowiemy o wielkim powrocie. Może. I wtedy ten wywiad już będzie nieaktualny. Ale my nic teraz nie wiemy.
Więc O rany, ale tak, teraz tak. zarzuciłeś, wiesz, jak to będzie przed tym, nie? I tak wiesz, będą wszyscy tak komentować teraz, a się nagle okaże, że będzie, to Kams wiedział. Kams wiedział. Chaos wiedział i nie powiedział. Okej, a jaki nerw karty w Gwincie cię najbardziej rozczarował? Nie musi być konkretnie Tamet, ale tak ogólnie, co uważasz, że powinno być mega zniszczone, a zostało tylko lekko uszczypnięte i tak naprawdę nic się nie zmieniło. No to pewnie też mało taka, w sensie taka przewidywalna odpowiedź, że to jest Zigwald. Zigwald, nie wiem, od roku każdy mówi o nerfie jego. Jeden nerf jaki dostał to jest 7 prowizji, wszedł na 8 i na tym się skończyło. Więc to był dla mnie rozczarowujący nerf, no i wciąż uważam, że to jest karta, którą trzeba zmienić jak najszybciej. Dokładnie, bo ta karta też jest bardzo długo z nami. Ona gdzieś tam się co trochę przebija w mecie i jest używana notorycznie. Tak? Jest nadal bardzo silna i jest tym game changerem tak naprawdę bardzo często. No teraz z powrotem wróciła chyba do top 3, jeśli chodzi o moc talii. Wiadomo, że jest to karta, którą można się na nią stechować, dać jakieś 3 tolpanisze do talii i przyjąć strategię kontrowania self-wounda. No z tym, że sam w sobie Zigwald jest za mocną kartą jak na 8 prowizji i wymaga specjalnych techów, żeby wygrywać na niego. Że bez odpowiedzi on w pojedynkę może wygrywać metapy. Okej, i teraz pytanko takie hipotetyczne. Załóżmy, że wygrywasz te Mastersy. Czy jest jeszcze coś, co według Ciebie mógłbyś osiągnąć w Gwincie? Jeśli zaczynałem, w momencie, w którym zaczynałem grać w Gwinta, no powiedzmy na poważnie, kiedy się dostałem na pierwszy turniej, no to takim wiadomo marzeniem było wygrać Mistrzostwa Świata, wygrać tego Mastersa. Myślę, że gdybym wygrał, no to bym nabrał ochoty, żeby jako pierwszy gracz w historii obronić tytuł. Więc wtedy pewnie moim celem byłoby wygrać po raz drugi Mastersa. Okej, zauważyłem, że z Gwintem to jest troszeczkę jak klątwa z Mistrzem Świata w piłce nożnej, że nikomu się nie udało tak naprawdę obronić tytułu i tutaj widzę, że podobnie. No Paja był dosyć bliski. Rok temu przegrał 3-2 z Cybersem w ćwierćfinale i później Cybers wygrał całego Mastersa. Czyli tutaj jednak klątwa Mistrza Świata jest. Mam nadzieję, Kams, że tak czego Ci życzę, że uda Ci się ją gdzieś tam przełamać. Chciałem się zapytać, no bo też tutaj mówiliśmy o tym Zigwaldzie, stąd też wynika moje kolejne pytanie, czy jeżeli CD Projekt daje Ci wolną rękę i możesz zmienić jedną dowolną kartę, to czy to jest Zigwald, czy jednak stawiasz na coś innego? Znerfić. Znerfić, wzmocnić, zmienić jej działanie, tak naprawdę możesz z nią zrobić wszystko, co uważasz, że karta powinna po prostu być zmieniona w jakikolwiek sposób. No to jest dużo takich kart, które chciałbym, żeby zostały zmienione. Pewnie większość chciałbym, żeby została wzmocniona. Na przykład taki Falibor, właśnie wracając jeszcze do tego midrange NR, gdzie był kiedyś grany, no to gdyby dostał buffa. No ale gdybym miał możliwość tylko jedną kartę zmienić, no to zmieniłbym tego Zigwalda, no i pewnie nawet mogę od ręki rzucić pomysł, który uważam, że nie wymaga dużo pracy, że w momencie, w którym użyjemy rozkazu Zigwalda, jego umiejętność zostaje wyłączona. Że wtedy można już normalnie w niego uderzać, że przyjmuje obrażenia, że ten Morkwark Łupieżca, ten ze Skellige, może uderzać i zbić do 6 tego Zigwalda. Jasne. I chciałem też się Ciebie podpytać, bo tak o to się już zapytałem, jaką postać chciałbyś zobaczyć w podróży jako kolejną? Wiem, że mamy teraz ten rok, gdzie te podróże są powtarzane, ale mówię tutaj o całkowicie nowej postaci, którą chciałbyś zobaczyć. No to myślę, że chciałem zobaczyć Zoltana w podróży. I to nie mówię o swoim bracie, a o postaci Zoltana. Bo fajna skórka, fajna postać, dosyć barwna. Myślę, że brakuje trochę go. Zdecydowanie też dzisiaj pociąłem Twoje zdanie, bo Jaskier się pojawił i właściwie na taką naturalną kontynuacją wydaje mi się, że właśnie powinien być ten krasnolud. Także jak najbardziej się tutaj z Tobą zgadzam. Chciałem się też podpytać, znowu wracałem do tego Zigwalda, to chyba trzecie pytanie, które gdzieś tam gdzieś związane. Jaka jest według Ciebie najmocniejsza, a jaka najsłabsza karta w tym sezonie? A właściwie w tym roku może nawet bardziej. Może skupmy się na goldach bardziej, bo ja wiem, że są jakieś brązy w stylu Watachach, gdzie tam robi jakieś tragiczne punkty, natomiast z tych złotych przynajmniej. Okej, no to najmocniejsza, no to waham się nad dwoma.
Nad dwoma, które od momentu wejścia do gry non-stop się przewijają. Jest to Złoty Nekker i Renfli. Wydaje mi się, że Renfli jest trochę mocniejsza. Obie te karty niby wymagają, że trzeba respektować je przy budowaniu talii, że mają jakieś wymagania co do tworzenia talii, ale wciąż punkty, które robią, są ogromne. Są też mocno uniwersalne. A najsłabszy gold. Może białe zimno, chociaż to jest gold za 5 prowizji, ale nie widziałem, żeby kiedykolwiek ktoś zagrał tę kartę. Falibor Filipa, Kartenar też kiedyś były super, ale ten non-stop jest power clip w gwincie, który zabił te karty, a one zostały w punkcie takim, jakim były 2-3 lata temu. Też w ogóle wracając do tego Renfri-Neckera, też chciałem się tak się dodatkowo podpytać, czy uważasz, że te karty są na tyle zbalansowane, czy one są teraz zbalansowane i zostawiamy jakie są, czy jednak one są nadal zbyt silne i powinniśmy nad nimi troszeczkę jeszcze popracować. Mówiąc my, mam na myśli tutaj oczywiście CD Projekt, który gdzieś powinien coś z nimi jeszcze zrobić. No jest to dobre pytanie, bo na pewno jest już lepiej niż było zaraz po wejściu, bo po wejściu Zdecydowanie. każda frakcja, każda talia to było Renfri albo Nekker. Teraz tak naprawdę Renfri gra tylko w Nilfgaardzie, ale za to ten deck w Nilfgaardzie jest teraz uważam najmocniejszy. Nie ma mocniejszej, bardziej elastycznej talii uniwersalnej niż Nilfgaard. Zgodzę się z Ciężko tobą. zbudować line-up, które 4 talie będą dobre na ten Nilfgaard. Jedyne co to przegrywa z toporami może, ale to jak wszystko w gwincie, więc to jest żaden argument. Więc uważam, że wciąż jest trochę za mocna Renfri. Natomiast Nekker, no znowu, pozwala zagrać 3 karty w jednej turze. Grając Syndykat Neckera to są często 2 poisony, nawet przeważnie to są 2 poisony, możliwość 3. Czy jest to za mocne? No uważam, że jest. Jasne. No tak, rzeczywiście to na początku, kiedy te karty wychodziły, to one były używane praktycznie wszędzie. Teraz troszeczkę jest ich mniej, ale nadal tak jak wspomniałeś, no, bo chyba właściwie Necker się ograniczył do syndykatu w dużej mierze, a Renfri do Nilfgaardu. I jeszcze Necker się zaczął pojawiać Fenar. No ten Skelligiski jest wciąż mocny. Nawet myślę, że Spelling Bee może przyprowadzić tego Skelligiskiego Neckera z powrotem na Mastersa. A w ogóle czy myślisz, że pojawią się jakieś nowe umiejętności liderów, czy zostaniemy przy tym, co jest i będziemy się wokół tego budować, czy ewentualnie może po prostu będziemy zamieniali te, które są nieużywane, jak to mieliśmy na przykład teraz z Nilfgaardem, kiedy po prostu wyleciał Lord. Właśnie, tak jak powiedziałeś, ta trzecia opcja jest według mnie najbardziej prawdopodobna. Że te, które są najsłabsze, które nie będą grały załóżmy rok, no to po prostu już będą zmieniane na zupełnie inną umiejętność, tak jak było z Nilfgaardem. Okej, jasne. Pytałem się ciebie też o tą metę, którą najbardziej lubiłeś. Ty powiedziałeś mi o tej talii ze Skellige i Radeją. I teraz się chciałem zapytać o twój ulubiony deck w historii. To jest właśnie to, co byś wskazał? Nie, w całej historii wskazałbym jednak Nilfgaardzko Alchemię z bety. Ci Wiedźmini, co strzelali po 11, Kahir, który mógł krzeszać Calveita wzmocnionego Mardremę, wtedy chyba wzmacniały się bazową o 3. To była moja ulubiona talia. Wtedy przeprowadziłem też na swojego pierwszego opena tę talię. No super była. Okej, super. I wiemy, że w Gwincie nie będzie już, że nie będzie rotacji, nie już, tylko że w ogóle nie będzie rotacji kart. No i właśnie, wspomniałeś też o tym power creepie. No i co o tym sądzisz, tak? Czy to powinno się coś z tym robić? Czy ewentualnie jak temu zaradzić? Czy po prostu no pogódźmy się z tym, taka jest karcianka i po prostu będą nowe karty, ten power creep będzie coraz większy. No chyba trzeba się z tym pogodzić, bo też to przede wszystkim ma być biznes, to ma przynosić zyski. I teraz jeżeli robimy nowy dodatek i będziemy tworzyć karty, które będą słabsze od tych, które są aktualnie, żeby nie pogłębiać tego power clipa, no to nowi gracze nie będą chcieli kupywać żadnych zestawów, żeby mieć te karty. Ewentualnie tylko dla celów wizualnych. Też te karty nie będą w żaden sposób wpływały na metę, czyli będziemy grali cały czas tą metą, która była. Czyli wiele osób powie, że jest nuda.
Więc uważam, że Power Clip jest niezbędny i potrzebny. Jasne. I kolejne takie pytanko dosyć off-topowe. Czy grałeś w Maga Renegata? Nie. W Maga W Agregata. Maga Renegata nie grałem. Polecam, spróbuj. Naprawdę bardzo przyjemna gierka. Jedna chyba z fajniejszych. Nie ukończyłem jeszcze jej niestety, ale w tym roku naprawdę fajne było. Takie odskocznie troszeczkę od takiej normalnej gry w Winta. Że polecam. Pewnie w wolniejszej chwili spróbuję. No i teraz pytanko troszeczkę, żeby poddymić cały ten wywiad. Ze wszystkich graczy w TLG, kogo nazwałbyś najlepszym, a kogo najgorszym? Mam możliwość poddymienia, ale będę neutralny i nie wskażę najsłabszej osoby, Okej. bo uważam, że jest to dosyć trudne. TLG jest dużą grupą graczy różnorodnych, są content creatorzy, są progracze. Najsłabszego ciężko wskazać, najmocniejszego też ciężko wskazać. Czysto teoretycznie najbardziej oczywisty wydaje się Payable, no i pewnie jest najmocniejszy, z drugiej strony na Mastersie go brakuje, więc może to jest Kams, a może to jest Kerpeten. Okej, dzięki. Chociaż liczyłem na poddymienie, no ale okej, szanuję, że nie chcesz powiedzieć. No i ostatnie pytanko tutaj. Dotarliśmy do końca. Mówiłeś, że nie grasz, nie obsługujesz za bardzo innych karcianek, więc nie wiem, czy nie będzie ciężko ci odpowiedzieć na to pytanie, ale generalnie ze wszystkich karcianek, jakie miałeś nawet okazję oglądać, czy też widzieć, jaką mechanikę z nich chciałbyś zobaczyć w Gwincie? Ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie śledzę, nie oglądam, nie grałem. Nie wiem. Okej, no i w takim razie dotarliśmy do końca. Ja sobie tak pozwolę jeszcze od siebie dodać. Zakładam, że ten wywiad będziemy puszczali przed grą, którą będziesz miał, więc może przekaż coś przyszłemu sobie, tak, przed samą grą, co byś powiedział sam sobie no, podczas meczu. Przed meczem właściwie. Żeby podejść do tematu na spokojnie, myślę, że no jestem faworytem jednak w tym ćwierćfinale. Jeszcze nie znam talii, sam jeszcze nie do końca jestem pewien swojego line-upu, wiadomo jest już jakiś zamysł, ale żeby podejść na spokojnie do tematu, żeby w żadnym momencie się nie podpalać, że najważniejsza jest wygrana i nie chodzi tutaj o wygraną 3-0, ale o wygraną 3-2, o awans do półfinału. Okej, super. W takim razie ja ci bardzo dziękuję za udział w wywiadzie. Życzę ci Również powodzenia, dziękuję. żeby kartki sprzyjały, żeby RNG sprzyjało. No i mam nadzieję, że odniesiesz sukces do taki, jaki chcesz. Dzięki wielkie. I ja również dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten wywiad. No i nie wiem, co się teraz będzie działo, ale w każdym razie was na to zapraszam. Hejka.